Także możecie mi już mówić pani doktor. No cóż, potrzebowałam chwilę, żeby rzeczywiście ochłonąć i żeby w ogóle do mnie doszło to, że ta obrona się wydarzyła. Bo okazuje się, że wcale nie tak łatwo lekko cóż, tracić kontakt z rzeczywistością, jak na przykład kolejnego dnia po obronie próbujesz zalogować się na swoje konto i sprawdzić, jak wyglądają wszystkie sprawy z doktoratem, a tam się okazuje, że nie masz do niego dostępu. W sensie do tego menadżera, do którego normalnie miałam dostęp. I przez krótką chwilę naprawdę wydawało mi się, że to mógł być sen, ale na szczęście nie był. Więc obrona za mną, obrona wydarzyła się w czwartek o 13:30, chociaż już o 12:00 byłam na miejscu, bo szczerze mówiąc nie mogłam sobie znaleźć miejsca i oczekiwałam już na to wydarzenie. Tak na dobrą sprawę stres w sumie mnie nie złapał, ale to była taka ekscytacja. To była taka ekscytacja, czekałam aż to wszystko się wydarzy. No i się wydarzyło. Jak już się wydarzyło, to w sumie ciężko było mi uwierzyć w to, że się wydarzyło. Ale poszło dobrze. Poszło dobrze. Zamknęłam się rzeczywiście w godzinie z moją prezentacją i w kolejnych 40 minutach z pytaniami. A także idealnie w czasie, w którym planowaliśmy rzeczywiście tą obronę przeprowadzić. I cóż, nie no, było fantastycznie. W takim sensie, że ilość wsparcia rzeczywiście też, którą otrzymałam od znajomych, którzy byli na miejscu i od wszystkich, którzy się połączyli. No, to było naprawdę niesamowite uczucie. Dzięki. Zatrzymanie kciuków za, wiecie, słuchanie przez te ostatnie 4, 5 lat, że w sumie to nie mogę, bo doktorat, no i teraz muszę znaleźć inną wymówkę. Ale tak naprawdę to jeszcze nie koniec. W takim sensie, że jasna obrona się wydarzyła, ale teraz jeszcze mam 15 dni od daty obrony na przesłanie oficjalnej, ostatecznej wersji mojego doktoratu do biblioteki. Oraz muszę zaaplikować też w systemie o nadanie tytułu. A nie do końca się wczytywałam jeszcze, czy to jest kwestia po prostu właśnie oficjalnej aplikacji o rozpoczęcie procedury wpisania mnie do jakiejś bazy danych. Podejrzewam, że tak. No i oczywiście też wydania dyplomu. Także jeszcze to mnie czeka najlepiej w najbliższym tygodniu. Chciałabym to zrobić jak najszybciej, żeby rzeczywiście to już było z głowy. No i tak, i rzeczywiście sama obrona w sumie nie była stresująca. Rzeczywiście wiedziałam, o czym będę mówiła, wiedziałam, że sama przygotowałam moją pracę, wiedziałam, że poświęciłam dużo czasu, żeby rzeczywiście zagłębić temat. I to, co czułam przed samą rozprawą, to nie do końca był stres, to była taka ekscytacja, takie oczekiwanie. Już po raz kolejny nie chciałam w głowie sobie tego całego doktoratu, w sensie całej tej prezentacji powtarzać, no bo to już nie miało zbyt dużego sensu. W tym ostatnim tygodniu jeszcze powtórzyłam sobie rzeczywiście 3 razy całą prezentację właśnie z promotorem, z paroma innymi osobami, za co też bardzo dziękuję. Nie, było super, naprawdę. Znaczy, to nie tak, że polecam tego typu obrony i wystąpienia publiczne w ramach, wiecie, odstresowywania się. Nie z tych rzeczy. Ale wydaje mi się, że mogło być dużo gorzej, w sensie takim, że tego typu podsumowania, zakończenia, egzaminy obrony mogą przynieść dużo więcej stresujących i negatywnych emocji, a mi się udało rzeczywiście tego uniknąć. I co? I wróciłam do domu po obronie i padłam. Zrobiłam sobie 3-godzinną drzemkę. Trochę nie planowałam, myślałam, że rzeczywiście uda mi się trochę poogarniać rzeczy, trochę posprzątać, trochę wrócić do takiego trybu, w którym nie muszę się przejmować tym, że jest do napisania doktorat i potem jeszcze do obronienia. Ale padłam. To była 3-godzinna drzemka, wstałam z lekkim bólem głowy, więc to jeszcze tak organizm zaczął do siebie powoli dochodzić, a potem już nie mogłam zasnąć. I rzeczywiście, to nie tak, że mam teraz problemy ze snem, ale czuję, że
Czuję, że cały czas jeszcze jestem w tym takim lekko podekscytowanym stanie, w takim, w którym dopiero powoli schodzi ze mnie całe to napięcie, wszystkie te emocje, które były z tym związane. No i pewnie jeszcze chwilę taki stan potrwa, także no cóż, muszę sobie teraz znaleźć coś innego do roboty. Nie no, na szczęście mam sporo rzeczy do roboty, także cóż, to chyba znaczy, że moja przygoda z doktoratem prawie dobiegła końca i kolejne wideo, jeżeli będą się pojawiały w zakresie moich rzeczy uczelnianych, to już będzie pamiętnik pani doktor. Nie mogę się doczekać. A jak już kiedyś w którymś momencie w końcu dojdę do siebie, to może powiem wam też pokrótce, o czym był ten mój doktorat.